Cześć, ja jestem CyDi i witam was w serii Zagrajmy w Quantum Conundrum. Pewnie każdy z was słyszał o grze Portal. To jest gra zaprojektowana przez tą samą kobietę, czyli pani o imieniu Kim Swift, która zaprojektowała Portala, właśnie też zaprojektowała tą oto grę. Gry te są naprawdę bardzo podobne, poziom ich wykonania jest po prostu ogromny. Jeśli ktoś grał w Portala, to jest gra po prostu dla niego, tylko że tutaj mechanika gry skupia się na przeskakiwaniu pomiędzy wymiarami, a bardziej po prostu zmieniania wymiaru, w którym jesteśmy. Mamy tu takie wymiary jak wymiar pluszowy, wymiar ciężki, normalny i dzięki temu rozwiązujemy zagadki. Mnie to urzekło znacznie bardziej niż w Portalu. Te zagadki dzięki temu, że mamy tych wymiarów kilka, po prostu są tak fajne, tak genialne. No i jeśli komuś się podobał Portal, to ta gra, zapewniam, też mu się spodoba. I myślę, że chyba nie ma większej rekomendacji niż po prostu to, że jest to gra taka jak Portal, tylko lepsza. No, tyle. Zacznijmy sobie grę. Ogólnie odcinki z tej serii będą krótkie, ponieważ zaczęła się szkoła, ja mam strasznie mało przez to czasu. No i po prostu nie wyrabiam, nie dam rady wrzucać odcinków półgodzinnych, mimo że bym chciał. To co prawda jest kwestia mojej głupoty i tego, że siedzę nad montowaniem każdego filmu po godzinę, a nie minutę jak większość youtuberów, ale no taki już po prostu jestem, że wkładam w te filmy masę pracy, mimo że nic z tego nie mam. No cóż, po prostu. Więc kończmy to beznadziejne wyżelanie się nad sobą. Zacznijmy nową grę, bo gra jest po prostu cudowna. Ona wyszła w 2012 roku i po prostu ją uwielbiłem za ten system, po prostu przełączania się pomiędzy wymiarami i genialne zagadki. No właśnie, nowa gra. Once upon a time. That's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on the brother's doorstep. Now the boy, had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Tak, stało się coś dziwnego i my musimy to odkryć. Well, let's see here. If I configure the transdimensional velocity regulator at approximately 0.887 microseconds past the... Oh, you're here? I have the most incredible invention to show you this visit. Unfortunately, I'm a bit... indisposed at the moment. Okej, jesteś nieosiągalny. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Mam to podnieść? Dobra, spadamy stąd. Zobaczmy, co się z naszym wujaszkiem stało. Czy to jest on? Oh, you confounded machine. Oh. What was that? Mogę coś z tobą zrobić? Nie. Ogólnie obrazy to jest tak genialna rzecz w tej grze. Przekonacie się o tym później, ale obrazy stanowią masę fanów w tej grze. Przekonacie się o tym później. I believe I told you to bring your luggage with you. Apparently children of this generation aren't the best at listening. Okej, teraz musimy sobie przynieść tamtą beczkę. Jako już jest to gra w dużym stopniu logiczna, to czasem będę troszkę rzeczy wycinał, mimo że tą grę już przechodziłem. Oh, good. That should be a safety release for the... Where on earth did I put that? Oh, no. Co? No. Nie, zjadły go supermuta... Aha, zmienił rzeczywistość. No i właśnie o to chodzi w tej grze. Okej. O, właśnie ktoś chyba zepsuł urządzonko. The security uplink on my watch still seems to work, so I can see you and... Hello? You can hear me, right? No. Jump around a bit if you can. No skacze, tylko gdzie ty... Ah!
It seems as if I can still tap into the intercom system. Well, I most certainly can do better than this. Testing, 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 testing! There. Much better. O, światło. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? Nie wiem. No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. There's a way to restart the power grid. Last I remember, I was in the new technology sector, and then... I don't know. I do think the failsafe was tripped accidentally. Unfortunately, the front door will remain in lockdown until you can restore the power. Okay. If you head over to my office over on the left, you should be able to restart the manor's power grid. Throw that switch there. It should be the one. Well, that wasn't as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Just take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now, as I am not pleased. What you are holding is an early prototype of the interdimensional shift device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. Spoko. I co mam teraz zrobić? If you can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there first. Der, czyli der. Okej, wchodzimy. There's something I must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last... Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. You won't have control over the ability to switch dimensions yet. Just be patient. Dobra, będę cierpliwy. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating gruidae. Or a drinking bird. Except that it's far more advanced. Postaw go tak jak trzeba. Ogólnie ten narrator tutaj będzie cały czas gadał. Ej, czy ja to mogę jeszcze jakoś zrobić? Ptaszku! Okej. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility and the distance it can be from a receptacle in order to function. This is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. Tak, oczywiście mamy tutaj trening. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy Dimension. In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful, because everything is 10 times lighter than normal. Mamy tutaj trening i narrator tutaj... Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass-to-electricity converter. There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Ej, gdzie jest? A, schował się. Something to note. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not the you in an alternate dimension. Let me try that again. You remain constant, so no matter the dimension, your mass, shape, speed, and trying personality remain the same. Ten narrator tutaj ciągle będzie gadał. You should throw that IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Dobra, tronę. That receptacle will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. No właśnie, teraz w końcu możemy używać naszych rękawic. As I mentioned, dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries.
This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. Tak, narrator na początku gry jest ciągle i będzie nam tu pewnie cały czas zaraz mówił, więc chcę bardzo szybko tego uniknąć. Ah, that's Dolly. Dynamic Object Linear Ligation Interface. Cześć, Dolly. To you, a cloning device. I like my house just so. So I decided to add functionality to her to keep everything consistent. Jak ty niszczysz swój dom? Need to tune that later. Nieładnie tak. Gdzie jest nasz ten Power Glove? O, tu jest. Znaczy bateria. Tak to się chyba nazywa. Nie wiem, zbiornik wymiaru. Cokolwiek. Gdy podniesiemy właśnie, gdy mamy ten zbiornik, to wtedy możemy... No, rzeczy stają się lekkie. Czy to wystarczy? Wystarczy. W sensie, że chciałem powiedzieć o tym, że jak ten zbiornik jest włożony w takiej maszynce, to nasza rękawica działa i możemy zmieniać się między wymiarami. I tych wymiarów później będzie aż 4. Powiesz nam coś, doktorku? These are my own particular hybrid beams of carbon dioxide and neodymium dope yttrium aluminum garnet lasers using an alternating ray configuration. Gives them an extra kick. Jak mam tam dojść? Co zrobi to? Aha. Teraz ja muszę doskoczyć na tamtą stronę. A czy mogę to dorzucić? Jak się rzuca przedmiotami? Prawym, okej. Tak więc to raczej nie będzie dużym problemem, tylko musimy to zrobić w miarę... w taki sposób. A, przeżyje laser? Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Okej, żyje. Idziemy tutaj. Omijając laser, uciekając od Dolly. Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Wal się. Tylko co w związku z tym? Co robił tam ten przycisk? Tak z ciekawości się spytam, bo od razu rozwaliłem tą szybę. Tak jolo. Co robisz ty? Ty wyrzucasz nam nową. A co zrobi to? To otwiera nam drzwi. Nie widzę tutaj żadnej innej drogi przejścia, więc zobaczmy, co zrobi tym razem ten przycisk. Ah, just letting you know that you reset the glass. Aha, spoko. Spoko, ziom. Musimy po prostu sobie tutaj wyrzucić pluszową zabaweczkę, położyć ją na środku, uciekać i iść dalej. Nawet całkiem nieźle pamiętam tą grę, mimo że dawno w nią grałem. Co tym razem? Teraz tam wejść w żaden sposób nie możemy. To, że... Jo, jaki słodziak. Kim ty jesteś? Znaczy w tym świecie są takie słodkie stworki. Czy zadziała nam po prostu zwykły fotel? Byłoby bardzo miło. Dziękuję bardzo. Teraz... Oh, that creature there is an interdimensional kinetic entity, or Ike. Co? Nie, słuchałem go. On powiedział coś o tym stworku. Przepraszam. Nie chciałem. Znaczy chciałem posłuchać, ale mi nie wyszło. Kolejna zagadka zrobiona. Czy nasz lektor wujaszek wróci? Nie, jesteśmy sami. Nareszcie sami. Nie wyszedł. Stop for a minute and take a look at the painting. The machine I referred to as Dolly started out as a simple metal forge that had been in the family since medieval times. Zmienisz na mnie. On mówił o tych obrazach i teraz... Czy będę mógł wrócić? Nie. Obrazy są tak masakrycznie fajnym elementem tej gry. In case Ale you're to wondering, zaraz. you turned on the fan. Please say that you don't need me to explain that to you. Jak się unosi? Teraz muszę być w tym. Gdy wyleci to, muszę polecieć i w taki oto piękny sposób. Czy to będzie robić kilka razy? Nie wiem. Tak, działa to kilka razy, więc... A, nie, tak? Nie? Nie wiem. Jolo. Drugie. Ułóżmy i leć trzecie. Bum. Nie wiem, czy jakbym od razu wyłączył, znaczy cały czas bym był w tym lekkim, to co by się stało. That's where that got to. That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's got to be more around here somewhere. Ile tego się nazbierało przez chwilę. Dobra, w końcu mogę stąd wyjść, to czemu tam stałem? Sometimes laziness should be indulged. Drzwi się otworzyły, czy wystarczy naprawdę sobie to ustawić i będzie spoko? Czy to wystarczy? Oto jest pytanie. Jolo,
Nie! Nie, wracaj. Wracaj, ginę. A! Nie. Czemu ten doktorek ma dziurę w swoim domu? Chyba domu. Ma w domu laboratorium pewnie. So, I haven't discussed my location a whole lot, but it seems as if I'm in some sort of limbo. I think I may explore a bit and see what turns up. Tja. Zobaczmy, co się zaraz stanie. Zaraz chciałbym zakończyć odcinek, ale co nas czeka za tymi drzwiami? A fluffy journey of discovery. Oh yeah. Możemy tutaj oczywiście zmieniać nasze wszystko. Now you're just crying out for attention. Wyłącz to. Weź to. Wyłącz to. Weź to, wskocz na to i lecimy do góry. Pięknie. Teraz tylko dać radę to podnieść. Dasz radę pięknie. Wrzucić, zamienić. No może nie do końca wyszło to tak jak chciałem, ale spoko. Ważne, że ogólnie się udało. Jesteś tu, wujaszku? O, jakie fajne. Dobra, zakończymy tu sobie odcinek. Naprawdę nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać półgodzinne odcinki, mimo że bym bardzo tego chciał. Nie lubię robić krótkich filmów, ale niestety sytuacja mnie do tego zmusza. Niedługo mam ferie. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, że mam ferie jako pierwszy miesiąc, bo mam ferie od razu w styczniu, po 2 tygodniach szkoły. Wtedy sobie troszkę tych odcinków ponagrywam, może założę nowy kanał, ale to tajemnica, która was nie powinna obchodzić. I jeśli gra wam się podoba, naprawdę gra się bardzo fajnie rozkręca, fabuła ma kilka fajnych zwrotów akcji, potem obrazy, które zmieniają, wiecie, kotek zamienia się w wielkiego Tyrannosaurus Kotusa Rexa miała, czy coś w tym stylu. Chodzi mi o te obrazy i jak zmieniamy wymiary, to one się zmieniają. To jest takie cudowne. I ogólnie zagadki związane z fizyką są... Cała ta gra jest cudowna. Napiszcie mi, jak wam się do tej pory podoba. Jeśli podobał wam się Portal, polecam wam ją kupić, zagrać samemu, nie oglądać let's playa. A jeśli filmik wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jak nie, to łapkę w dół, tak jak zawsze. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!